Były pracownik amerykańskiego NSA, Edward Snowden, dokonał niewyobrażalnych zniszczeń dla wizerunku i pracy amerykańskich służb. Już od dawna wiadomo było, że USA podsłuchuje wszystko i wszystkich, ale dopiero rewelacje Snowdena ujawniły ten fakt pospolitej tłuszczy. Snowden wiedział, czym grozi tak masywny przeciek i zgromadził bardzo wiele danych jako zabezpieczenie własnego życia. Wiadomo, że posiadał on na przykład dane adresowe wszystkich amerykańskich szpiegów na świecie, a nawet przedstawił dowody na to, że NSA było w stanie śledzić właścicieli bitcoinów za pomocą jakiejś nieznanej technologii. Nic w tym więc dziwnego, że pojawiły się również pogłoski, że odnalazł on dokumenty dotyczące obcych cywilizacji. Zacznijmy jednak od początku. Amerykańskim służbom tak jak zwykle wydawało się, że problem przecieku wywołanego przez Edwarda Snowdena uda się po prostu przemilczeć. Najczęściej w takich sytuacjach czeka się po prostu, aż afera przycichnie i robi się dalej swoje, udając, że to co eksplodowało jest już dawno nieaktualne. Na nieszczęście USA skala podsłuchów okazała się zbyt ogromna, by nie zyskać szerokiego grona zainteresowanych. Jakby nie patrzeć, ofiarą ich padli nie tylko zwyczajni Amerykanie, ale i mieszkańcy innych krajów, a nawet niektórzy światowi przywódcy. Nie dajmy się tu zresztą oszukać, nie tylko Stany Zjednoczone szpiegują ludzi na całym świecie poprzez internet. Są one jednak największym państwem, które dało się na tym złapać. Aby nieco utrudnić takie próby, dziś mam dla Was specjalną wiadomość od sponsora tego odcinka, którym jest NordVPN. Nord umożliwia nam zmianę adresu IP komputera oraz zabezpieczenie wrażliwych danych. Wielu ludzi korzysta z usług tej firmy, aby obchodzić regionalne blokady i w ten sposób sztucznie poszerzać bibliotekę filmów dostępnych w różnych serwisach streamingowych takich jak Netflix. Osobiście korzystam z tej funkcji, ilekroć potrzebuję uzyskać dostęp do amerykańskich serwisów informacyjnych, które niekiedy blokują dostęp Europejczykom ze względu na RODO. Zamiast kilkunastogodzinnej podróży na drugi kontynent, wystarczy jedno kliknięcie i parę sekund oczekiwania, aby mój komputer znalazł się w Miami. Jest to bardzo wygodne narzędzie, które mogę polecić każdemu z Was. A skoro o tym mowa, warto abyście wiedzieli, że korzystając z kodu Inne Medium, na stronie NordVPN czeka na Was olbrzymia obniżka, obowiązująca do końca grudnia tego roku. W grę wchodzi 2-letnia subskrypcja oraz 1 dodatkowy miesiąc. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszam poniżej do opisu oraz sekcji komentarzy. Powróćmy jednak do kwestii Edwarda Snowdena. Bardzo istotnym dowodem na temat jego wiedzy w kwestii UFO może być treść wywiadu z 2019 roku, jakiego udzielił w odcinku 1368 popularnego podcastu z Joe Roganem. Publicysta przeprowadził wideo wywiad ze Snowdenem, aby ten mógł opowiedzieć o swojej karierze, momencie, w którym zdecydował się ujawnić tajemnice USA i zareklamować swoją nową książkę pod tytułem Permanent Record. Okazało się, że Snowden miał również wiele do powiedzenia na temat kosmitów i latających spotków, choć nie do końca w takim kontekście, jak chcielibyśmy usłyszeć. Snowden stanowczo zaprzeczył, jakoby USA weszło w kontakt z przedstawicielami obcej cywilizacji, a przynajmniej twierdził, że nie znalazł dowodów, które mogłyby o tym świadczyć. Cytując wypowiedź Snowdena: "Zgodnie z moją wiedzą kosmici nigdy nie kontaktowali się z Ziemią, a przynajmniej nie komunikowali się z wywiadem USA. Miałem absurdalny dostęp do sieci NSA, CIA, wojska, wszystkich tych grup. Nie znalazłem w nich nic, więc jeśli prawda na ten temat jest ukryta i może być ukryta, to jest cholernie dobrze schowana. Nawet przed służbami, które powinny mieć do niej dostęp." Whistleblower twierdzi, że przeczytał wszystkie dokumenty, które wypuścił do opinii publicznej, ponieważ zgodnie z jego słowami nie chciał narażać bezpieczeństwa narodowego. Wielu słuchaczy tej audycji zwróciło mu jednak uwagę na fakt, że kwestie związane z UFO i kosmitami są również przedmiotem bezpieczeństwa narodowego. Wystarczy wspomnieć tegoroczny raport UFO, aby mieć pewność, że tajemnicze obiekty podróżujące po ziemskim niebie są uznawane za zagrożenie dla USA i istnieją dokumenty, które opisują ich przeloty. Rewelacje Snowdena można więc traktować jako potwierdzenie, że obcy nie komunikowali się z rządem Stanów Zjednoczonych. Kwestie UFO oraz Edwarda Snowdena
można postawić w zupełnie innym świetle, kiedy weźmie się pod uwagę, że jeszcze kilka lat wcześniej występował w podcaście Neila deGrasse Tysona, gdzie razem z nim rozmawiał na temat obcych cywilizacji. Analityk wywiadu powiedział wówczas, że obcy być może starają się z nami skontaktować nawet teraz, ale my o tym nie wiemy. Jego zdaniem, każda zaawansowana cywilizacja, która próbuje podsłuchiwać sygnały radiowe emitowane przez inne cywilizacje, ma tylko krótki okres czasu, kiedy są one emitowane niezakodowane. Nie da się zaprzeczyć, że wszystko, co produkuje nasza cywilizacja, jest stale emitowane w kosmosie. Na pewnym poziomie szyfrowania transmisji nie jest to już takie proste, a zdaniem Snowdena na Ziemię mogą cały czas docierać sygnały telewizyjne obcych albo ich rozmowy telefoniczne. Z tym, że dla nas są one nie do wykrycia i stają się po prostu częścią kosmicznego promieniowania tła. Analizując słowa Snowdena, można odnieść wrażenie, że jego ciąg myślowy opiera się na czymś więcej niż spekulacjach. Warto więc zadać pytanie, czy jest to wyłącznie przejaw jego analitycznego umysłu, czy raczej parafraza treści dokumentów, które wciąż ma w swoim posiadaniu. Oznaczałoby to, że USA lub jakieś inne państwo jest w trakcie lub może nawet zdołało rozkodować tajny przekaz pochodzący od innych cywilizacji. Jaki mógłby być więc powód, dla którego tak przełomowa informacja miałaby zostać zachowana w tajemnicy przez Snowdena? Odpowiedzi jest dość wiele. Niewykluczone, że Snowden operował na zbyt niskim szczeblu, aby mieć dostęp do informacji wykorzystanych chociażby przy powstawaniu czerwcowego raportu UFO. Z drugiej strony, być może odnalazł on pewne dokumenty wskazujące na kontakt władz USA, jednak były one na tyle niejasne, że zdecydował się ich nie publikować, aby uniknąć zamydlenia swojego przekazu. Mowa tu o sytuacji podobnej jak ta, w jakiej stoi obecnie David Icke, który niezależnie od głoszonego przez siebie przekazu, niemal zawsze będzie już kojarzony z reptilianami. Można więc zasugerować, że podczas gdy Snowden opowiada o orwellowskich zagrywkach USA, zdecydował się zachować pełną powagę sytuacji i nawet gdyby odnalazł dowody na istnienie obcych, nie ujawniłby ich, aby jego przekaz pozostał jednolity. Ewentualnie w ogóle nie poszukiwał on kwestii związanych z tym zagadnieniem i skupił się wyłącznie na zagadnieniach związanych z inwigilacją. Nie da się zaprzeczyć, że przekaz Snowdena był istotny dla przeciętnego człowieka, ponieważ to dzięki niemu wiele osób uświadomiło sobie, że orwellowski świat jest już w zasadzie faktem. Nie zostało to jednak osiągnięte poprzez instalowanie kamer i podsłuchów w każdym domu. Zamiast tego, każdy z nas nosi swój własny, wielofunkcyjny podsłuch i lokalizator w kieszeni. To właśnie Snowden ujawnił, że wiele z modeli smartfonów ma zainstalowane specjalne serwisowe aplikacje, które zapisują sekwencje wpisywane na klawiaturze. Wielki brat na sterydach wie o nas już wszystko i śledzi każdy nasz krok dzięki ścisłej współpracy z portalami społecznościowymi. Osobiście, będąc na miejscu Snowdena, ani nie poszukiwałbym, ani nie starałbym się ujawniać żadnych informacji na temat UFO i najpewniej nigdy nie dowiemy się, czy Snowden jakiekolwiek posiada. Pewnym jest natomiast to, że dzięki niemu znamy inny obraz świata, w którym przyszło nam żyć. No cóż, powiedzcie, co uważacie na ten temat. Czy Snowden jest w posiadaniu jakichś dokumentów, które mogłyby wskazywać na istnienie obcych cywilizacji? A jeśli tak, to dlaczego nie podzielił się nimi do tej pory? Z chęcią poznam wasze opinie. Tymczasem życzę wam miłego weekendu i mam nadzieję, że dołączycie do mnie już w poniedziałek.